Dzień dobry, nazywam się William Heeman i jestem studentem filologii polskiej jako obca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mieszkam w Polsce przez dłuższy czas, prawie 10 lat, ale nadal historia tego kraju pozostaje dla mnie tajemnicą. Ale dzięki zajęciom z kulturowego dziedzictwa Polski czuję, że teraz mam możliwość, żeby trochę nadrobić zaległości pod tym względem i odkrywać tajniki polskiej historii i kultury. W ramach tych zajęć ostatnio wybraliśmy się do 3 muzeów w Poznaniu. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, Muzeum Archidiecezjalne i Muzeum Bambrów Poznańskich. Każdy z nich pokazał, jaką znaczącą rolę Poznań i jego okolice odegrały w historii i bogactwie kulturowym Polski. Ale jedno z muzeów wyrwało na mnie szczególne wrażenie i chciałbym zachęcić wszystkich do zwiedzenia tego wyjątkowego miejsca. Muzeum przedstawia historię i kulturę grupy etnokulturowej Bambrów Poznańskich. Grupa ta przywędrowała do podpoznańskich wsi z Bambergu, miasta, które wtedy znajdowało się w ówczesnej Frankonii, dzisiejszej Bawarii, ponad 300 lat temu. Władze miejskie postanowiły ich sprowadzić, żeby mogli zasiedlić i odbudować wsie, które uległy zniszczeniu z powodu wojny i epidemii. Z upływem czasu nowi osadnicy odbudowali wsie i zaczęli się asymilować. Na początku język polski stanowił poważną barierę dla niemieckojęzycznych osadników, ale w ciągu kilku pokoleń nauczyli się polskiego, co pozwalało im łatwiej uczestniczyć w życiu kościoła i społeczeństwa. W dzisiejszych czasach coraz modniejsze stają się muzea multimedialne, które proponują wyszukane eksponaty z różnorodnymi multimediami. Ale Muzeum Bambrów Poznańskich to zdecydowanie muzeum w klasycznym stylu, co mi się osobiście bardzo spodobało. Muzeum pozwala przyjrzeć się z bliska tradycyjnej chacie bamberskiej. Eksponowane są tam przedmioty z przełomu XIX i XX wieku, na przykład stare żelazka, przybory kuchenne, urządzenia rolnicze. Prezentacja jest namacalna, można dotykać eksponatów czy poczuć ich zapach. Moim zdaniem to pozwala wyobrazić sobie, jak mogło wyglądać życie w bamberskim domu nawet lepiej niż drogie eksponaty multimedialne. To, co najbardziej mnie zafascynowało po wizycie w muzeum, jest uświadomienie, że mamy do czynienia z żywą historią i kulturą. Niektórzy z przedstawicieli muzeum są potomkami tych dawnych osadników. Świetnym przykładem jest Aleksander Kubel z zarządu Towarzystwa Poznańskich Bambrów. Należy do 9. pokolenia rodziny Leitgeberów. Aleksander odprowadzał po muzeum naszą grupę, składającą się głównie z cudzoziemców uczących się języka polskiego. Otwarte, dowcipne i szczere, zaangażował się w prezentację, pokazując nam różne eksponaty i odpowiadając ciekawostki i anegdoty z jego dzieciństwa. Ale moje takie zdarzenie, taki przełom się zdarzył w ten czas, jak zobaczyłem na procesji Bożego Ciała w kościele Świętego Rocha, że mojej mamy kuzynki idą w strojach bamberskich i niosą święty obraz. I mama wykrzykuje: o, aniele od ciotki Weroniki. I teraz, nic nie mówiąc, jako małe dziecko, jeszcze nie chodzące do szkoły, no takie czasy były. Pomyślałem sobie w duchu, że to chyba ja też jestem Bambrem. Miasto Poznań, małe miasto, ale posiada swoją gwarę taką. I ja jako dziecko nie znałem tej gwary. Wychodząc dopiero z podwórka na ulicę, usłyszałem, że sąsiad spod dwójki, się urodziłem nad rzeką Wartą, 10 minut jak wsiadłem w tramwaj, już byłem w środku miasta. Nie? I mój sąsiad Heniu mówi: Olas szpycni jak ten hazol z Gola. Nie? I Gola to mi się kojarzyło z goleniem. Pytałem się mojego ojca, co ten tam 12-letni Heniu chciał się golić. Nie? A okazało się, że mój ojciec
doskonale znał gwary i mówi, wiesz o co chodziło? A nie biegał tam po tym polu kapusty zając? No bo chazę, nie? Jak ten chazor z golo, czyli ucieka, nie? I pomalutku nauczyłem się tej gwary. Mało tego, że ją znam doskonale, to niejednokrotnie posługuję się, oprowadzając po muzeum, w pewnych takich fragmentach, gdzie użycie gwary jest bardziej lapidarne. Nie? Następnego dnia po naszej wizycie sam wróciłem do muzeum, żeby bliżej się przyjrzeć eksponatom i trochę więcej dowiedzieć się na temat Bambrów. Okazało się, że przedstawiciele muzeum byli dość zajęci przygotowaniem się do występu w paradzie Święty Marcin. Byłem wtedy jedynym gościem muzeum i nie chciałem im przeszkadzać, ale przyszedł do mnie Maciej Stolzman, przedstawiciel muzeum i pasjonat historii. Mimo napiętego grafiku zaczął oprowadzać mnie po muzeum. Dołożył wszelkich starań, żebym wyszedł z muzeum z lepszym zrozumieniem tego, kim byli i kim są Bambrze. Miałem też okazję poznać Dominikę Marciniak, przedstawicielkę muzeum, która pasjonuje się historią poznańskich Bambrów. Miałem wrażenie, że zależało jej na tym, żeby wszyscy goście wyciągnęli z wizyty jak najwięcej. Opowiadała o tradycyjnych bamberskich strojach i pokazała mi nakrycie głowy noszone przez Bamberki. Bambrze właśnie stworzyli własną modę i kanon kobiecego piękna. Doceniam, że Dominika też była otwarta na moje pytania o muzeum. Muzeum dokładnie dzisiaj kończy 20 lat. Powstało ono na skutek działań pani profesor Marii Paradowskiej. Zostało założone przy współpracy miasta Poznania. Powstało w zasadzie na podstawie już wcześniej istniejącego Towarzystwa Bambrów Poznańskich, które odtwarzało stroje bamberek. Udało im się odtworzyć aż 4 stroje całościowo skompletowane. I pojawiła się właśnie pod wpływem także wizyty w Bambergu pomysł na to, żeby i w Poznaniu powstało muzeum poświęcone historii Bambrów poznańskich i właśnie wysiłkiem Bambrów zrzeszonych w towarzystwie pani profesor udało się stworzyć budynek, w którym można eksponować mnóstwo przedmiotów związanych z Bambrami, które stało się siedzibą towarzystwa i które teraz wychodzi z murów, bo wiele właśnie dziewczyn, które tutaj u nas przebierają się w stroje, to właśnie przebierają się w muzeum i wychodzą na miasto, aby opowiadać o historii Bambrów i prezentować przepiękny strój, który jest częścią naszego dziedzictwa, nawet jest wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski. Warto pamiętać, że Bambrzy żyją do dziś, to nie jest historia zapomniana i że do dziś właśnie potomkowie tych osadników, którzy są Polakami, to też jest ważne do podkreślenia, żyją i kultywują te tradycje i chcą o nich opowiadać wszystkim zainteresowanym, nie tylko mieszkańcom Poznania. Chciałbym dodać, że podziwiam sposób, w jaki muzeum i Towarzystwo Bambrów Poznańskich angażują się w życie publiczne i uczestniczą w różnych wydarzeniach w Poznaniu i okolicach. Na przykład nie mogłem przegapić okazji, żeby zobaczyć towarzystwo na paradzie Święty Marcin 11 listopada. Miałem wrażenie, że publiczność była zachwycona ich występem. To jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że Bambrze nadal są istotnym elementem lokalnej tożsamości kulturowej. Podsumowując, zachęcam wszystkich do zwiedzania Muzeum Bambrów Poznańskich. Jest to muzeum bardzo oryginalne, prowadzone przez ludzi z pasją, które dają okazję, żeby zapoznać się z bliska z historią i tradycjami tej wyjątkowej kultury.